Siemanko, zapraszam do kolejnego poradnika z gry Total War Warhammer 3. Tym razem poruszymy temat samych frakcji. Na pierwszy ogień idą zielonoskórzy, czyli orkowie. Mają oni 5 bohaterów, z czego wydaje mi się, że tych 3, co tutaj zaznaczam, są najmocniejsi. Jest to Grimgor Żelaznoskóry, czyli bardzo mocny wojownik, Asgard Rzeźnik, czyli czarodziej i Wurzad Wielki Prorok, no czyli też czarodziej. Moim zdaniem najmocniejszy jest Grimgor, z tego względu, że ma czarnych orków na samym początku, więc start ma mocny. Tym bardziej, że walczy on z ogrami, z chaosem, więc no i krasnoludy chaosu jeszcze ma, ale też naprawdę aż tak szybko tam nie walczył na początku. Jest też Azak z Rzeźni, który walczy z krasnoludami, umarlakami i też trochę z chaosem. Dodatkowo chyba blisko ma tutaj Kislev z lewej strony, więc też sobie spokojnie tam radzi. Jeśli chodzi o Wurzaga Wielki Zielony Prorok, no to on walczy na pustyni. Jest tam w większości orkowie, Bretonia, Imperium, ogry z góry, krasnoludy. Jest jeszcze Mors, czyli Skaweni. No więc też mają troszkę trudniej, wydaje mi się, z tych 3 frakcji tutaj. Więc najlepiej sobie zacząć Grimgorem, bo najłatwiej, najmocniejszą armię ma na początku i sam bohater też robi po prostu masakrę. Pokażę Ci zaraz na moim scenariuszu, jak to tam wygląda i dlaczego orkowie są bardzo łatwą frakcją i bardzo mocną frakcją. Nawet nie wiem, czy jedną z nie najmocniejszych, jeśli chodzi na sam początek. Dlaczego ta frakcja jest taka prosta i silna? Bo bardzo łatwo możemy zbudować szybko mocne jednostki. Mamy 51. turę. Na bardzo wysokim poziomie trudności mamy już 26 osad. Tak naprawdę spądlowaliśmy już większość chaosu i tak naprawdę wszystkie ogry zostały zniszczone na mapie bez najmniejszego wysiłku. Szczerze stoczyłem chyba 2 bitwy, więc na automacie w większości te armie same sobie dają radę. Na 51 turze już mamy na przykład czarnych orków, czyli na jednych z najmocniejszej piechoty, no tak naprawdę najmocniejsza piechota orków, która jest bardzo mocna. 120 pancerza, 67 uderzenia broni, to jest po prostu miazga. Dodatkowo, jeśli mówimy o jednostkach, bardzo szybka rekrutacja. Chyba 4 czy 5 jednostek mogą rekrutować już na samym początku. Więc jak na przykład niektóre frakcje rekrutują po 2-3 jednostki, tak ci rekrutują po 5. I bardzo szybko można zwiększyć rekrutację lokalną. Dodatkowo bardzo prosta mechanika budynków. Nie ma tu nic skomplikowanego. Idziemy tak naprawdę pod kasę. Kolejną rzeczą, jeśli grasz na wyższym poziomie trudności, to trochę kontroli się zawsze przyda. Dążymy do monolitów, czyli najmocniejszych potworów, jednych chyba z najmocniejszych potworów w całej grze. I one tak naprawdę mają 16 tysięcy życia, 150 pancerza i 600 siły ataku. Bardzo dużo. Dodatkowo budujemy tak naprawdę bardzo mało budynków, jeśli chodzi wojskowe. No bo ja na przykład buduję samych orków. Więc to jest jeden budynek, drugi budynek to jest do armii, a już potem możesz sobie budować jak tam najprościej sobie chcesz, co tam najbardziej potrzebujesz. Nawet od biedy możesz sobie zrobić jakieś garnizony, jeśli się tam boisz, że ktoś cię najedzie. Bardzo tanie utrzymanie armii, to jest duży plus. Tutaj przykładowo mamy armię już trochę porozbijaną, ale tak naprawdę to jest podstawowa jednostka, to jest pierwszotierowa jednostka i ona miażdży po prostu wszystkich na automacie. Tym bardziej, że Grimgor no jedynymi gdzieś tam trudniejszymi wrogami, jeśli chodzi o automat, to są ogry, bo ogry to są takie pierwsze potwory, więc bardzo źle liczy kalkulator, jeśli chodzi o orków. Ale że ogrów jest mało, można łatwiej okrążyć, oflankować, więc bardzo szybko padają. Kolejna duża zaleta i przez to, że ta frakcja jest mocna, to jest ła. Czyli uruchamiamy sobie ła na przykład na dany region, tu już mamy uruchomione ła. Czyli na tych jednostkach przykładowo na dole. Czyli mamy dodatkową tak naprawdę całą armię stworzoną z ła. Te jednostki nie są najsłabsze, bo mamy dwa oddziały czarnych orków plus zwykłych orków, chłopaków. Więc bardzo mocno wybijają wszystko, co się rusza. Więc ekonomia jest bardzo prosta. Budowanie armii jest bardzo szybkie i proste i małe, tanie w utrzymaniu. Dodatkowo orkowie mają coś takiego, że mogą sobie nakładać pancerze lub damage na dane jednostki, czyli przykładowo jak tutaj. Wchodzimy sobie w złomowe ulepszacze i to są te punkty tutaj. One są zdobywane przez grabież, misje, plądrowanie, technologię, przez wszystkie różne rzeczy. Więc możemy sobie wtedy dodać na przykład, tutaj mamy 25 siły broni więcej, no to bardzo dużo, lub 15 pancerza, co też jest dosyć dobre, plus zablokowanie ostrzału. No jest to jednostka piechotna, więc ona rusza do przodu, więc wtedy trzeba uważać jednak na ostrzał. Jednostki sobie radzą w większości na wszystkich płaszczyznach, jeśli chodzi o automat.
jeśli zbudujemy armię z samej nawet piechoty, jeśli dołożysz do tych armii potem monolity, czy te mocne potwory, no to automatycznie już kalkulator, jeśli chodzi o automat, będzie tak liczył, że no nie ma szans po prostu przegrać tą frakcją. Nie wiem, co by było trzeba zrobić, żeby przegrać tą frakcją. Dodatkowo, jeśli chodzi o drzewko technologiczne, jest bardzo proste. Środkowe drzewko technologiczne w większości opiera się na goblinach, katapultach i tych bonusach. Jeśli chodzi o górne drzewko lub dolne drzewko, to w większości są tutaj dosyć dobre buffy odnośnie rekrutacji albo budowaniu na przykład budynków lub przykładowo zadawanie większego damage'a, tempo uzupełnienia strat lub plądrowaniu. Orkowie bardzo tak naprawdę opierają się na plądrowaniu, więc tam Grimgor potem wyciąga na przykład 80 nawet do 100 tysięcy z samego plądrowania jednej porządnej wioski czy tam miasta. Więc moim zdaniem to jest jedna z najprostszych frakcji. I nawet możliwe, że najlepszych, z tego względu, że przez to, że mają bardzo szybki, bardzo mocny start, można bardzo dużo świata podbić, póki inni się tak naprawdę nie rozwiną. Ja tutaj na bardzo trudnym poziomie idę po prostu na automacie w większości, więc to jest naprawdę bardzo prosta frakcja. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę, że to jest moja osobista opinia z bardziej doświadczeń, nie oglądam żadnych poradników, więc każdy może mieć odmienne zdanie. Ale jak dla mnie ta frakcja jest bardzo mocna na początek, jest tak naprawdę w lejcie gry jest tym bardziej mocniejsza, bo posiada już potwory, jeśli dobrze to rozegrasz i w większości w każdej armii czarnych orków, których bardzo szybko rekrutujesz i oni też nie są jakoś mega drodzy w utrzymaniu, bo 265 za utrzymanie jednostki na takich statach, no to jest naprawdę jak za darmo, bym powiedział. Więc każdy ma swoją opinię, to jest akurat moja. Jeśli podoba Ci się poradnik, zostaw lajka, zostaw komentarz. Jeśli Ci się nie podoba, zostaw komentarz, podyskutujemy, co mogę poprawić, co mogę więcej opowiedzieć. Jeśli potrzebujesz jakiś poradnik odnośnie jakiejś frakcji, też możesz dać znać. Poradniki powinny się w ciągu dnia pojawiać chociażby 1-2 odnośnie jakiejś frakcji, którą będę testował do pierwszych 30-40 tur. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie, a na koniec wszystkich frakcji zrobimy takie podsumowanie ogólne, na przykład jaka frakcja co ma dużymi plusami, no i jaka frakcja jest tak naprawdę najlepsza.